Zgłosiłam się do starszych, przełamałam się. Powiedziałam, że on mi przez te kilka lat takie rzeczy robił. No, powiedzieli, że porozmawiają z matką, bo powiedzieli, że no, a masz jakieś dowody? Ja byłam malutka. No, parę lat, naprawdę. I powiedziała, że ma iść do starszych i to powiedzieć starszym, że on takie straszne rzeczy mi robi, że to oni cię nakierują. Po paru dniach wrócił do domu z kwiatami, z czekoladkami. W niedzielę moja mama poszła do nich po zebraniu. Zrozumiałam, że ją to naprawdę nie obchodzi. Miała kamienną twarz. Ja cały czas ryczałam. Gorzej niż teraz. A ona nic. A co ona miała powiedzieć? Że tak, pozwalała mu na wszystko. Nawet na stopach już zaczęłam się, bo na rękach to było widać. Powiedzieli, no dobrze, ale wiesz, że nie powinnaś się ciąć, bo nie przejdziesz do raju. Mnie to obchodzi, ja nie chcę do tego raju iść, ja chcę mieć koniec z tą osobą, ja nie chcę mieć z tą osobą nic do czynienia. Ani nawet z matką, mam to gdzieś, ja nie chcę mieć takich rodziców. Czemu oni są w ogóle świadkami, jak takie rzeczy robią? Trochę się boję dzisiejszej rozmowy, bo... Nie tylko ty. Nie tylko ty. Nie to, że się boję ciebie, Aleksandro, i bardzo w ogóle jestem wdzięczna, cieszymy się z adminem, że się zgłosiłaś, że udało nam się połączyć, ale wiem, że twoja historia jest trudna i myślę, że samo to, że teraz siedzisz tutaj i rozmawiasz ze mną, tam Edwin też podsłuchuje na łączach, no to wymagało ogromnej odwagi, także bardzo, bardzo ci dziękujemy, że w ogóle jesteś tutaj z nami. No, ja dziękuję też, że przyjęłaś moje zgłoszenie i że mogliśmy się spotkać chociażby na kamerkach. No, na razie tak. Kto wie, może kiedyś nam się gdzieś drogi zetkną się na żywo. A nie wiem, czy ci pasuje taki układ, że sobie trochę zaczniemy od początku, bo napisałaś nam, że twoi rodzice dołączyli do Świadków Jehowy, gdy miałaś 2 latka. Tak było? No, może troszkę młodsza byłam, nie pamiętam dokładnie, ale moja mama właśnie zaczęła w tym czasie, międzyczasie właśnie studiować Biblię. Ale jeszcze wcześniej, przed tym jak ja się pojawiłam na świecie, moja mama właśnie pracowała na rynku, na starym rynku i tam się pojawiali Świadkowie Jehowy i ona się tym zainteresowała. I później z niewiedzy weszła później moja przyszła ciotka. Ona była już bardzo długo świadkiem. Ona jest chyba 20 lat starsza od mojej mamy. No i się tak zaczęło, że zaczęła poznawać Biblię. Ona jej tam wkładała właśnie nie broszury, tylko literaturę, strażnicy. I właśnie tą starą Biblię też pokazała, dała jej do czytania i tak to się zaczęło z moją mamą. Czyli ty jak już się urodziłaś, to albo nawet jak nie urodziłaś, twoje świadome życie to już było w organizacji, tak? Tak. I jak wspominasz to dzieciństwo? My często o to pytamy, bo tutaj nie ma złych odpowiedzi. Są osoby, które mówią, że rodzice mieli wywalone w ogóle luz. Są tacy, gdzie trzeba było po prostu rygor i godzina czytania tekstu dziennego. A jak było u ciebie? Szczerze? Ja tylko pamiętam te złe sytuacje, bo moja mama pracowała na 3 zmiany w sklepie, a ja zajmowałam się sobą, moja babcia mną się zajmowała, bo my mieszkaliśmy w rodzinnym domu. Jak ja byłam mała, to miałam tą żółtą książkę, mama mi pokazywała, tą pierwszą żółtą, tą grubą do studiowania. Biblię to też tam od czasu do czasu, ale takiego studium porządnego ani razu nie mieliśmy. A na zebrania chodziliście? Oj tak. I jak to wspominasz? Źle. Dlaczego? Powiem tak, moje miasto rodzinne było bardzo małe, ale my mieszkaliśmy na samym początku miasta, a musieliśmy przejść 8 kilometrów na drugą stronę miasta, żeby dojść do... Sali Królestwa. Tak.
Tak, ja tutaj wyjaśnię, nie będę mówiła w jakim jakby kraju, czy gdzie mieszkasz, ale po prostu powiem dla widzów, że Aleksandra od wielu lat mieszka za granicą, więc tutaj naprawdę z Polski trochę wyszedł z obiegu, także nie czepiajcie się, że nie wiem, że zapomni czasem jakiegoś słówka, to nie jest jakieś popisywanie się, tak jak mi czasem wypominają, że coś po angielsku powiem. Także nie, to Aleksandra tutaj naprawdę mieszka wiele lat za granicą i mogła zapomnieć na przykład, że jak się Sala Królestwa zaczyna, nazywa. No. Mogłam powiedzieć też kościół, ale to nie to. No, ale wracając, no to 8 kilometrów, tak wtedy, jak ja jeszcze byłam mała, to musiałam 3 razy w tygodniu chodzić. Na pieszo chodziliście? No, To na jest- pieszo. To jest kawał drogi jednak, no nie? Tak, dla małej dziewczynki to tak, jest kawał drogi. I to też wspominam źle, bo rodzice mi naprawdę kazali chodzić na te zebrania, a zwłaszcza matka mnie karała, jak nie chciałam chodzić. Po prostu wrzucała mnie do pokoju, rzucała jakąś tam sukienkę czy spódniczkę, żebym ubrała i żebym wyszła na zebranie. Czyli nie było opcji, że Nie było chcę. opcji, żebym nie szła, no. To Tak wręczasz... samo jak mój potem brat się urodził, jak miałam 5 lat, to z moim bratem też musiało tak być, ale on w wózku był, no to później tam nic nie... Wieziony był. Tak, wieziony był. Ale tak czy siak, to tam tak chodziłam na te zebranie w Polsce, jak jeszcze byłam, do 13 roku życia. To jest sporo. Mhm. A jak wyglądały, albo inaczej, bo chodziłaś, no bo wiesz, mama kazała te 8 kilometrów, a czy w ogóle na Sali Królestwa, tak z innymi osobami spoza rodziny, to ci się podobały te spotkania? I ja jak teraz właśnie sobie uporządkowywałam te wszystkie rzeczy, co mnie spotkały i to, co ja zauważyłam, tam były 3-4 osoby, które miałam za przyjaciół w zborze, ale cała reszta to straszne. I w moim zborze to było najwięcej właśnie takich starszych osób po 60 i starsze. Było dużo starszych osób. Bracia najważniejsi oczywiście byli i oni mieli taki wysoki status, że szok. Nikt do nich nie mógł podskoczyć, nikt nie mógł coś powiedzieć, ani nawet tam i żoną czy cokolwiek. Ja byłam zawsze taką szarą myszką, zawsze się chowałam za mamą, za plecami, nigdy nic nie mówiłam. Chociaż byłam posłuszna, ale w środku się tak buntowałam, nie chciałam po prostu tam chodzić na zebrania, bo widziałam, jakie tam są osoby. Potem jak byłam trochę starsza, to właśnie jak z przedszkola chodziłam do szkoły, zostałam, jak to się mówi, dziecięcą depresję, coś takiego. No, być może tak było. Taką depresję dostawałam, bo w szkole to też różnie było, przez to, że mieliśmy inny status w społeczeństwie, a zwłaszcza mój ojciec w szkole się źle dział po prostu. Może nie bili, ale oszykanowali mnie i tak dalej. Przez to, że miałam brzydkie nazwisko. W Polsce to wtedy to był standard, że jak ktoś miał inne nazwisko brzydkie, ktoś był inny, no to od razu już na czarną listę. Ale w szkole nigdy nikt nie wiedział, że jestem świadkiem. Dlaczego? To był plus. Ja ani razu nie mówiłam, że jestem świadkiem, bo ja sobie tak myślałam, u świadków w kościele już mam tak źle, tak przerąbane przez innych. Nie chce mi się nic robić, nie chcę chodzić na zebrania, do służby, ani nic. Nie mam przyjaciół tam, to dlaczego ja mam sobie robić w szkole takie zło? Pod górkę jeszcze. Tak, pod górkę jeszcze gorzej. Więc ani razu nie mówiłam, że jestem świadkiem. Potem jakaś tam osoba się dowiedziała, ale potem to tak się rozpłynęło. Ze świętami to było dobrze. Każde święto obchodziłam w szkole. Wszystkie Mikołajki, święta Bożego Narodzenia, moje urodziny, wszystko. Moi rodzice nie wiem, czy wiedzieli, czy po prostu mi na to pozwalali. Nie wiem. Ale wiem, że na przykład w rodzinie nie obchodziliśmy nic takiego. Nawet jak do mojej prababci przyszliśmy do domu, czy do mojej normalnej, mojej babci, bo nie obchodziliśmy ani świąt, ani nic, chociaż moja babcia mi dawała i mojemu bratu, ale tak naprawdę nie mieliśmy ani razu choinki w domu u siebie, nic. Ja dopiero teraz jak wyszłam i tak dalej, jak powiem, jak potem będę opowiadać, to dopiero później pierwszą choinkę dopiero wsadziłam do domu i pierwszy raz obchodziłam urodziny.
z rodziną. Mhm. A jak się z tym czułaś jako dziecko? No bo wspomniałaś, że w szkole brałaś udział w świętach, żeby właśnie się nie wyróżniać. No w domu ich nie było. A co ty w środku sobie myślałaś? Czy ty chciałaś obchodzić, czy nie chciałaś? Czy było ci to obojętne? Ja chciałam bardzo obchodzić, bo mnie zawsze zachwycały te lampeczki, światełka, to ciepło, które świadków nie występowało, bo to wszystko sztuczne było, a w domu to miałeś zabraniane. A w szkole tak naprawdę mogłaś się więcej pokazać. Po prostu czułaś takie ciepło od obcych osób, a nie od rodziny, bo wszystko zabraniane, a nawet moje ciotki wszystko krzyczało na moich rodziców, żebym chociaż raz spróbowała, jak to jest, bo one widziały, że ja miałam depresję i tak dalej, że zaczęłam się jako małe dziecko i żebym chociaż raz spróbowała. No to moja matka karygodnie nie. Potem gdzieś to się uspokoiło. Potem jak odeszłam z podstawówki do gimnazjum, to już o tym nie myślałam, bo w gimnazjum miałam inne całkiem życie. No, było trochę ciężko i było też ciężko właśnie w zborze, bo mnie też... Ja byłam młoda. Ile ja tu miałam? 12 lat. Ja też studiowałam z różnymi siostrami, ale z matką ani razu. Potem mój brat też właśnie przychodził na studium do mnie i do siostry, ale nigdy właśnie z mamą nie studiowałam ani Biblii, ani innych książek. Może od czasu do czasu coś tam przeczytała, ale tak to cały czas ze siostrami i one takie też, no sztuczne były, takie maskę miały na twarzy i ja się też źle z tym czułam. Ja głosiłam od czasu do czasu i jak były jakieś, nie wiem, te narodowe zgromadzenia, to jeszcze pamiętam te takie duże stadiony i stare z tych czerwonych cegieł, no tam byłam parę razy. Ja potem się dowiedziałam, że mam ten lęk przed ludźmi, przed dużymi, jak to się nazywa, dużymi grupami. Mhm. I ja jak byłam młodsza, właśnie jak chodziłam na te stadiony i tak dalej, jak był raz do roku, w lipcu albo w czerwcu były te 3-dniowe, to ja się potrafiłam nie ruszać z siedzenia na przerwie, bo ja się tak bałam ludzi. I do takich sytuacji, że ja nie mogłam oddychać. To musi być przerażające, gdy siedzisz na takim zgromadzeniu, jest tam przynajmniej pewnie kilka tysięcy albo nawet kilkanaście tysięcy osób i jednocześnie dla naszych słuchaczy, którzy nie wiedzą, jak to wygląda, no nie ma za bardzo opcji, że ty siedzisz i oddajesz się tej swojej panice. Nie, raczej presja jest na to, że ty będziesz rozmawiać, będziesz się uśmiechać, jako dziecko będziesz grzeczna, wyciągać rękę. To jest coś, co osoba z lękiem społecznym może sobie nawet nie zdawać sprawy, jakie to jest trudne. No właśnie na zebraniach to mają właśnie te małe dzieci przerąbane. Te malutkie, te 2-3-latki, jak już potrafią siedzieć, tak? Bo to jak ma noworodek w wózku, to tam go nie obchodzi. Ale później jak jest trochę większy i musi tak w moim przypadku 3 godziny siedzieć bez ruchu, tylko słuchać, a tak naprawdę te tematy i tak dalej to nie jest dla dzieci. One nic z tego nie rozumieją. Ani wersetu, ani co tam piszą, nie rozumieją. A co najgorsze, to dziecko takie małe to jest wzrokowiec i te obrazki w tych książkach, to ja pamiętam do tej pory, jakie to strasznie wygląda. I wiesz, jak tam jest ten tekst napisany, co tam się działo, albo jak ma co wyglądać na przykład Armagedon i po drugiej stronie jest to straszne zdjęcie, to dziecko tego nie zapomni tak szybko. I dlatego to nie powinno w ogóle taka sekta czy taka religia być dla dzieci. A jak takie dziecko siedzi na zgromadzeniach, to też ma przerąbane, bo to jest cały dzień. Też się ruszyć nie możesz, a jak będziesz się stawiać czy cokolwiek, to w najgorszym przypadku ojciec cię weźmie na bok i cię strzepie po tyłku. Powiedziałaś właśnie o tej przemocy, o tych obrazkach, też pełnych przemocy, o tym, że często dzieciaki doświadczały właśnie karania za to, że nie siedzą grzecznie i
To jest niesamowite, bo ja wiem, że będą wśród naszych słuchaczy osoby, które powiedzą, że u nich tak nie było. I super. Fajnie. Ale znam bardzo dużo rodzin, w których to była norma, o czym ty opowiadasz. I teraz nawet jeśli ktoś powie, że bo to był wyjątek, bo nie wiem, bo na przykład twoi rodzice tacy byli i tak dalej. Chociaż ja znam wiele takich rodzin, żeby nie było. To i tak, ja przynajmniej, ja zawsze miałam takie kryterium, że jeśli mówimy o organizacji, która się mianuje, że jest organizacją Bożą, że te jej zasady są takie niesamowite, to ja miałam troszkę większe wymagania do takiej organizacji, a nie, że patrzę na przykład, nie wiem, idę na mszę katolicką czy jakąkolwiek inną i tak naprawdę tam jest podobnie. I są rodziny, w których jest lukier, są rodziny, w których jest przemoc i te rodziny też wierzą i chodzą, no nie? Także w takim razie czym się różnią świadkowie Jehowy? No właśnie mi się wydaje, że niczym. Mhm. To jest tak naciągane. No to jak ty masz swoje te wywiady na YouTubie, to jest po prostu tak atak miłości na początku, zwłaszcza od kobiet, a później widzisz, jak wchodzisz, jak oni cię tam traktują. I dzieci tak samo, i nastolatki to mają przerąbane, bo nie mogą siebie pokazać ze swojej strony, jacy oni są, bo oni wszyscy muszą muszą się słuchać tego, co Biblia mówi, to, co starsi mówią oczywiście, i jak coś im nie pasuje, to mogą od razu wylecieć, tak? I później nie mają żadnego kontaktu. To też jest manipulacja straszna. To jest specjalnie ta manipulacja zrobiona do tego, żebyś jak najszybciej wrócił, bo tak naprawdę w świecie nikogo nie masz innego oprócz ich, tak? Mhm. Tak, dokładnie tak jak powiedziałaś. Wspomniałaś, że chodziłaś czasem na to głoszenie, a to byłaś głosicielką, czy po prostu towarzyszyłaś? Właśnie ja pamiętam, jak miałam 4 lata, coś takiego, 4 lata miałam, to moi rodzice wzięli ślub dopiero później. Okay. Ja miałam 4 lata i później właśnie mój ojciec wziął chrzest i później moja mama wzięła chrzest. W moim rodzinnym mieście moja mama wzięła chrzest, i wcześniej albo troszeczkę później na lato wziął mój tata chrzest na tym wielkim narodowym, chyba był to we Wrocławiu, ten ogromny stadion, co kilkaset ludzi naraz wzięło chrzest. Tam mam zdjęcia nawet jeszcze, tam były 3 baseny i tyle ludzi się chrzciło. I to właśnie mój ojciec wziął wtedy chrzest. No, a moja mama wzięła na tym malutkim, to było chyba na jesień. No, na jesień wzięła chrzest, taki mały. Na jednodniowym wzięła chrzest. No i później dalej to zaczęło. Ja później właśnie z mamą, jak byłam taka malutka, chodziłam od domu do domu, głosiłam. Było często wtedy, jeszcze były te takie wielkie głoszenia, na przykład na wsiach. I ja byłam jedną z tych młodszych dziewczynek i właśnie tam chodziliśmy, bardzo dużo sióstr było wtedy w ciąży. Naraz naprawdę było chyba 6 dzieci w wózku i ja byłam z tych starszych, ja już miałam chyba z 5-6 lat i z jednym chłopakiem, który miał 10 lat, jak moja mama chodziła ze siostrami do drzwi głosić, to my siedzieliśmy z wózkami i czekaliśmy, żeby wrócił. A później się tam inne kobiety starsze takie na drodze się pytały, a na kogo wy dzieciaki czekacie? A ja mówię, na moich rodziców, tam są. Ona, aha, a kim wy jesteście świadkami Jehowy? To jak już to usłyszały, to poszły dalej. Ja się tak śmiałam, że takie, ale ja nic złego nie powiedziałam. A potem jak mama wróciła i powiedziała, a tym paniom powiedziałaś coś złego? Ja powiedziałam, że nie, tylko że świadkami i to poszły sobie dalej. Okay. Ich strata.
No, a czy ty w tym wszystkim chciałaś na przykład robić jakieś, ja tak powiem, postępy duchowe, czyli czy chciałaś się rozwijać dalej, wziąć chrzest? Tak naprawdę nie było tak dużo w Polsce, się tak dużo nie działo Mhm. z tym głoszeniem i tak dalej. Przez to, że też zaczynała mi się depresja, przez to, że musiałam chodzić do psychologa szkolnego, chodziłam w gimnazjum i po prostu przez to miałam bardzo, bardzo złe oceny. Nie angażowałam się jakoś bardzo super. Później jak pojechaliśmy do Niemiec, jak miałam 13-14 lat, to potem się troszkę więcej zaangażowałam, bo chciałam się po prostu pokazać z lepszej strony. No, nowy zbór, nowe siostry, wszystko nowe, to chciałam się trochę wykazać. Ale nadal miałam te lęki i tak dalej. I wtedy, jak w 2014, to nie było takich specjalnych zajęć, żeby ci na przykład kobieta powiedziała: ej, ale ty masz lęki, ty masz depresję, ty masz lęki... jak to się nazywa? Społeczne? Nie. Lęki społeczne, ale też lęki, co wtedy się działo. Dziecięce, traumy dzieci, trauma. Nie było wtedy tak super wykwalifikowanych osób. No nawet do tej pory są problemy, więc co te 15 lat temu, prawda? No, to po prostu chodziłam, robiłam co mogłam. Poznałam naprawdę fajne osoby w zborze. W jednej się nawet zakochałam. Miałam czerwone, jak to się nazywa, okulary na oczach. Na początku było naprawdę fajnie, bo te osoby, te siostry były naprawdę fajne i do tej pory wiem, że są w porządku. Co dalej mam powiedzieć? No, później jak szłam trochę nastolatką, te 16 lat, to 15-16, to naprawdę wyszła mi taka faza na głoszenie. Dlaczego wtedy ci weszła faza na głoszenie? Nie wiem, wiem i nie wiem dokładnie, bo miałam dwie drogi, żyłam 2 światami i chciałam tak naprawdę wiedzieć, gdzie mam iść. Czy faktycznie tą drogą, co mi rodzice wykazali, czy tą drogą, co ja sama chcę wejść. No i więcej właśnie zaczęłam się angażować i tak dalej, ale przez to, że miałam te choroby, to było mi ciężko. Często też mi się nie chciało mi się właśnie też taki kawał właśnie znowu jeździć na te zebranie, bo musiałam z mojej okolicy jechać najpierw pociągiem i potem 2 autobusami do innego miasta, żeby pójść tam do świadków na zebrania. Ale to też było polskojęzyczna, niemiecka i polska. My byliśmy bardzo małym zborem na dole, a na górze była niemiecka. Ja też właśnie się złapałam bardziej z tymi niemieckimi osobami niż z Polakami. I też bardzo szybko złapałam wtedy język. I właśnie dlatego właśnie więcej głosiłam. I przez tą jedną osobę, w której się też zakochałam, chciałam jej pokazać, że też potrafię. Chociaż później, jak będę później opowiadać, ta osoba też odeszła od świadków i tak się nasze drogi spotkały, że aż mi szczęka opadła. Później było właśnie bardzo ciężko ze mną, bo znowu mi ta bardzo mocna depresja weszła przez to, że za szybko weszłam do niemieckiej szkół. Ja 0 języka. Powiem tak, najpierw weszłam do szkoły, jak przyjechaliśmy do Niemiec, weszłam do szkoły i kompletnie nie znałam języka. I to mi było tak trudno. Później jak wyszliśmy do nowego zboru, to ten niemiecki mi trochę wchodził i dlatego lepiej się poczułam z niemieckim zborem niż z polskim, bo polski mi tak się czuł cały czas taki sztuczny, a niemiecki to tak cię wziął, naprawdę do serca cię wziął i tak ci trochę, można powiedzieć, pogłaskał po głowie, wszystko ci wyjaśnił. Nawet tam po polsku potrafili nawet coś tam powiedzieć, coś przetłumaczyć, a w polskim to takie taki chłód czuć było. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja osobiście lubię język niemiecki, bo się go uczyłam w szkole
Ale ja jestem pewna, że w tym momencie zaraz tam będę pisać wściekle, jak niemiecki jest lepszy od polskiego. I zastanawiam się, taką mam hipotezę, luźną myśl, możesz się nie zgodzić, czy to na przykład wynika z tego, co doświadczyłaś po niemiecku od innych gdzieś tam w szkole, a co doświadczyłaś od polskiego. Tutaj jakby, wiesz, ja naprawdę lubię niemiecki, ja słucham niemieckich musicali, także nie umiem mówić. Nie umiem Niestety. mówić, ale słuchać lubię. Tak, wiesz, no uczyłam się 9 lat, więc w miarę coś tam przeczytam, ale no wiesz, jak to w szkole za bardzo cię mówić nie nauczyli, tak. Nie było tej praktyki za bardzo. Musiałabym pomieszkać za granicą, więc ja na przykład mi brzmienie języka niemieckiego nie przeszkadza, ale ja wiem, że zaraz tam będzie jakiś, jak to można motylek ze Schmetterling, nie? No, Schmetterling. tak. Nie, ale to po prostu jak ktoś miał takie traumy w swoim jednym kraju przez to, że no po prostu byłeś inny. Miałeś innych rodziców, miałeś inne priorytety, miałeś inne nazwisko, wszystko, to rozumiesz to, że jak wchodzisz do innego kraju, to oni tak naprawdę tego nie rozumieją. Oni mają to gdzieś. A Niemcy, ja tu 13 lat mieszkam i ja wiem, jacy są Niemcy. Niemcy, jak im nie dokuczysz, to mają wszystko inne gdzieś. Taki nowy start dostałaś. Potrafią sobie piwo wypić, zaprosić cię wziąć cię na grilla, a tutaj nasz sąsiad tak potrafi zrobić. Rozmawiasz z nim o wszystkim, można rozmawiać, a ja dopóki jemu nie dokuczysz, czy coś złego słowa o nim nie powiesz, to nic nie powie nikomu. I taki czuć czasami, często takie ciepło czuć od tego języka niż od twojego od polskiego, a ja umiem jeszcze w 3 innych językach mówić i to tak też czuć to ciepło niż w twoim języku. To takie, no wiem, że to dziwnie brzmi, ale to tak jest niestety. A wracając do historii, to no właśnie w tym niemieckim zborze było bardzo fajnie. Poznałam fajne osoby, fajne siostry. Zaczęłam z tymi siostrami też studiować. Były bardzo ciepłe. Później wcale się zmieniła. Była bliżej, urósł nam zbór polski. Doszło bardzo dużo osób, młodych zwłaszcza. I musieliśmy się do jednego miasta Kreuztal. Tam zamieszkaliśmy. Sala była świadków. Naprawdę wtedy się poczułam dobrze, bo było bardzo nowe osoby od razu ze świata i które mnie rozumiały, nie które od lat tam były świadkami. I też było bardzo dużo młodych osób, takie naprawdę dzieciaki, a ja bardzo lubię dzieci. Powiedziały, że ja powinnam zostać przedszkolanką, ale no niestety nie zostałam. No zaczęłam się kumplować tam z nimi. No właśnie później jak miałam te 16-17 lat, zaczęła mi wpadać znowu depresja straszna. Nie potrafiłam sobie z tym poradzić. Moja matka nie wiem, czy wiedziała, bo nie zwracała na to uwagi. Po prostu ja nie chciałam też mówić, bo ja wiem, co ona chciała powiedzieć. Idź do starszych i powiedz, to oni ci wyleczą. Ciekawe, jakby cię mieli starsi wyleczyć. Nakazami z Biblii i powiedzieć, że okaleczanie to jest złe, bo Bóg tego nie toleruje. I zginiesz w Armagedonie. No. Ale naprawdę, tu mam bliznę miałam. No, w międzyczasie też miałam podwójne życie. Później tak troszkę. Chodziłam do szkół tam w Niemczech. Miałam fajnych znajomych. W większości to byli mężczyźni, bo do kobiet tak nie miałam, nie wiem. Ja lubiłam dziewczyny, ja chciałam mieć przyjaciółki, ale one mnie nie lubiały. One były o mnie zazdrosne strasznie, bo ja miałam takie bardziej chłopskie zainteresowania. Bardziej chodziłam auta, potrafiłam złożyć auto całe
motor, wszystko. No i przez to, że miałam tak dużo, no naprawdę paru znajomych takich bardzo fajnych, to był pierwszy związek, jak miałam te 16-17 lat. Był w porządku. Tak naprawdę chciałam mieć tylko ten związek, bo chciałam, żeby to, co mi ojciec robił, żeby się po prostu odczepił. Później, jak byłam starsza oczywiście, to z nim zerwałam, bo to był taki związek na popis, mogę tak powiedzieć. Później weszłam w taki bardziej poważniejszy związek, ale on był tak naprawdę bardzo, bardzo toksyczny. Później też z nim zerwałam. Zerwałam. Na początku się wyprowadziłam od rodziców. No w międzyczasie miałam te 18 lat. Na jednym z zgromadzeń wzięłam to nie były 3-dniowe, to 3-dniowe takie zgromadzenia, takie małe, to wzięłam we wrześniu 2018 chrzest. I to też tylko przez to, że chciałam należeć do świadków oficjalnie. A dlaczego chciałaś należeć do świadków oficjalnie? Bo chciałam zerwać tak naprawdę wszelkie kontakty ze światem. Czyli... Bo też czułam, że to jest złe, co ja robię, że mam 2 życia. No, bo tak też świadkowie mówili, jedno życie, nie 2, nie na 2 fronty chodzić. No to pomyślałam sobie tak, no dobra, wezmę ten chrzest, przynajmniej też nie będą mnie nagadywać, ciągnąć za uszy, żebym wzięłaś chrzest. Moja mama też mnie ciągnęła. No i wzięłam ten chrzest. Bardzo tego żałowałam. Wiesz co, chciałabym wrócić do tego potem momentu, do twojego życia i się teraz cofnąć chwilkę, bo w mailu, jakbyś potrzebowała przerwy jakiejś, to oczywiście robimy. Powiem. W mailu napisałaś nam, że doświadczałaś drastycznej przemocy ze strony ojca i jak twoja, nie wiem, wiara, nie wiem, czy w ogóle to była wiara, jak po prostu taki mały człowiek, jakim byłaś, który doświadczał czegoś, czego nie powinien doświadczyć nigdy, jak postrzegałaś tę sytuację w ogóle? Jak, nie wiem, patrzyłaś na to, nie wiem, czy szukać pomocy u starszych? Co się w ogóle działo w twojej głowie? Czyli na początku, jak to się działo, jak mnie wykorzystywał on to robił na początku tak niby nie widać. Jakiś czas później powiedziałam to mojej prababci, bo ona mieszkała z nami tylko na dole, bo ona już się sama, coś tam jej nie pasowało. Ja jej to powiedziałam, a ona to powiedziała mojej mamie. Moja mama bardzo dziwnie zareagowała, praktycznie nic. Jak on wrócił do domu, to moja matka na niego strasznie nakrzyczała, i powiedziała, że ma iść do starszych i to powiedzieć starszym, że on takie straszne rzeczy mi robi, że on powinien iść do starszych, to oni cię nakierują. I ja byłam malutka, parę lat, naprawdę. Ja już w głowie miałam, mama, na serio? Ty myślisz, że to im pomoże? Takie małe dziecko już wie, że to nie pomoże, to trzeba z nim zerwać kontakty i tyle, nie wiem, wykastrować go, wyrzucić go za drzwi i żeby nigdy nie wrócił. Po paru dniach wrócił do domu z kwiatami, z czekoladkami dla mamy i matka powiedziała, że byłeś u starszych, tak byłem. I co oni ci powiedzieli? Nie pamiętam, co oni tam gadali. Później to samo się działo. Nic sobie z tym nie robił. Później pamiętam, że na jednym zebraniu coś tam rozmawiali o rodzinie, był jakiś temat bardziej poważniejszy. Ta osoba, bo nie będę mówić tata czy ojciec, ta osoba wyszła po prostu z starszym na dwór i nawet starszemu nakłamał, co on mi robił. Nie powiedział wprost, ale starszy powiedział, że go po prostu skarci. Tak, było to takie skarcenie, że po prostu już nie był starszym, a on był starszym. Systemy wysokiej kontroli karmią się milczeniem i izolacją. Naszą misją w projekcie Światusy jest rozbijanie tego muru i dawanie konkretnych narzędzi tym,
którzy walczą o swoją wolność oraz próbują ułożyć sobie życie po odejściu z grupy. Abyśmy mogli robić to bez kompromisów, w pełnym wymiarze godzin i z całkowitym zaangażowaniem, uczyniliśmy z tego projektu nasze jedyne źródło utrzymania. Chcemy, aby to właśnie wasze bezpośrednie wsparcie było głównym fundamentem naszej działalności. To ono daje nam największą niezależność i siłę do poruszania tematów, o których inni wolą milczeć. Twoje wsparcie na Patronite lub jednorazowy datek na Supi to realna pomoc dla osób, które właśnie teraz odzyskują swoją podmiotowość. Linki znajdziesz w opisie filmu. Razem jesteśmy silniejsi niż jakikolwiek system. Twój, ja tak powiem, biologiczny ojciec, no bo nie tata, tak? Tak. Był starszym zboru. Tak. Wykorzystywał cię seksualnie i w tamtych latach jakby nie próbowano w żaden sposób tego dalej badać. Nie wiem, nie wezwano policji, jakiegokolwiek psychologa, pedagoga. Nic nie zrobili z tym. Po prostu go ściągnęli z tej Przywileju. przywileju. No, ale no, co miał to do tego? On dalej to ciągnął przez te kilka lat później. Pytano cię, nie wiem, jakikolwiek ten starszy, który... Nie. Ani razu mnie się nie pytali. Może moją mamę, nie pamiętam, ale mnie ani razu do mnie nie przyszli. Nie wiem, nie wzięli jakiegoś lekarza, czy pani ginekolog, czy cokolwiek, żeby mnie zbadali, żeby zobaczyli, czy coś ze mną jest nie tak, czy wszystko jest w porządku, czy czegoś tam nie zepsuł. Nic. Policji niczego nie było. Nawet później, to powiem później to jak było w sądzie, to wszystko, bo ja to zgłosiłam potem do sądu, to sędzia po prostu, pani sędzia się też rozpłakała i powiedziała, że to jest nienormalne i później poszła też list z wyrokiem do świadków tam, do zboru, do starszych. Bo później jak właśnie wracając do tych wszystkich historii, później jak właśnie byłam nastolatką, taką już 16-17 lat, jak ja powiedziałam, że wtedy miałam chłopaka jednego, to tylko dlatego, że chciałam się odciąć od ojca i po prostu mieć swoje życie. Bardzo często do niego jeździłam na noc, cały dzień mogłam tam spędzać, żeby tylko nie wrócić do domu z powrotem. A w międzyczasie jeszcze przez te wszystkie lata to ja miałam, przez to, że miałam depresję, miałam lęk społecznościowy. Jeszcze do tego doszły straszne ataki, migreny, napady takie poważne, że musiałam parę razy, lądowałam w szpitalu. Połowa ciała mi drętwiała. Działo się bardzo złe rzeczy, ja nie będę wchodzić w szczegóły, ale no po prostu to gwałt na dziecku, no. On to robił przez gwałt na dziecku i ja jak mówiłam o tych migrenach, te wszystkie napady, to przez to też, że przez to, co on robił, bo ja nie mogłam nikomu temu powiedzieć, moja matce to nie interesowało. Nie wiem, dlaczego ona to tak robiła. Do tej pory po tym wszystkim, co się działo w sądzie i tak dalej, to ona sama powiedziała, że nie wie, dlaczego ona nie zareagowała, nic nie zrobiła. A te migreny były straszne. Ja nie kontaktowałam. Ja rozumiałam, co ktoś do mnie mówi, ale tak jak dziecko. Słyszysz, że ktoś do ciebie coś mówi, ale nie wiesz co i nie wiesz, jak odpowiedzieć. Taki naprawdę, jakbym miała taki resonans w głowie, jak ktoś mi by walnął młotkiem w łeb i by powiedział, teraz gadaj, teraz zrozum, co ja mówię. I taki szum w głowie, tutaj takie migreny, taka aura
Straszne te migreny były, wow. I nieraz jeździłam do szpitala i to nie były normalne leki dawane mi, tylko takie specjalne, już takie naprawdę mocne, kroplówka i tak dalej. Ale nikt nie wiedział, skąd to się bierze. Bo skąd? Ja nic nie mówiłam, ja nie mogłam nic powiedzieć. Znaczy, mogłam, ale ja się bałam. No bo jak powiedziałaś jako dziecko, to nikt z tym nic nie zrobił. Nie. Później jak się przełamałam przy moim drugim związku, to powiedziałam. Później jak weszłam w ten trochę on był nadal toksyczny, ale nie tak od razu, w ten lepszy związek, to dał sobie już spokój. Ja trochę odetchnęłam. Ja w 2018 wzięłam w chrzest. Przedtem zgłosiłam się do starszych, przełamałam się. Poszłam do starszych, powiedziałam, że on mi przez te kilka lat takie rzeczy robił. W Polsce tak samo. W Polsce były zabrane jemu przywileje. Powiedzieli, że porozmawiają z matką. Bo co, bo twoje słowa się nie liczą? Nie. Bo powiedzieli, że a masz jakieś dowody? A ja powiedziałam, Proszę, chodźmy na policję, chodźmy do ginekologa, ja nie wiem, Nie. Ja powiedziałam, kuźwa, przecież ja się tu trzęsę, ja płaczę, ja się tu kurwa... O co to ma być? Nawet na stopach już zaczęłam się, bo na rękach to było widać. Oni powiedzieli, dobrze, ale wiesz, że nie powinnaś się ciąć, bo nie przejdziesz do raju, a ja takie w głowie, a chuj, mnie to obchodzi, ja nie chcę do tego raju iść, ja chcę mieć koniec z tą osobą, ja nie chcę mieć z tą osobą nic do czynienia. Ani nawet z matką, mam tu gdzieś, ja nie chcę mieć takich rodziców, czemu oni są w ogóle świadkami, jak takie rzeczy robią? To jak potem w piątek poszłam do nich, powiedziałam im to, bo to potem w niedzielę moja mama poszła do nich po zebraniu, wzięli ją i mnie, to zrozumiałam, że ją to naprawdę nie obchodzi. Miała kamienną twarz, dobrze, później trochę się rozpłakała, trochę później się zdenerwowała na mojego ojca, ale tylko trochę. Ja cały czas ryczałam, gorzej niż teraz. A ona nic. A co ona miała powiedzieć? Że tak, pozwalała mu na wszystko. Starsi tylko tam przytaknęli, powiedzieli parę rzeczy, że jak nawet będzie chciała się z nim rozwodzić, to dadzą ten rozwód. Jacy łaskawi. Że dadzą rozwód biblijny, bo tu jest osoba poszkodowana. Ale tak naprawdę oni powinni od tamtego czasu, ja byłam pełnoletnia, powinnam ich wsadzić do ciupy, żeby obydwoje siedzieli. Ale a później się moja siostra też urodziła, mój brat był też młody, gdzie? Ja bym też nie mogła ich wziąć na swoje barki, bo ja bym też psychicznie upadła. A ja w Niemczech nie miałam nikogo innej rodziny. Wszyscy w Polsce byli i w Holandii. Wiesz co, Aleksandra, to jest, powiedziałam ci, że ja się boję tej rozmowy, dlatego, że też będę płakać, bo to jest coś, co mi się w głowie nie mieści. Ja mam 2 córki i taka sytuacja, to po prostu, brak mi słów jest. I bałam się tej rozmowy nie ze względu na twoją historię, tylko z tego względu, że mimo, że ty się jakby dobrowolnie zgłosiłaś, nikt nad tobą nie stał, żebyś tu powiedziała swoją historię, to bardzo bym się bała powiedzieć coś, nawet przypadkiem po prostu, coś, co by cię na przykład skrzywdziło, może zretraumatyzowało, żebyś wróciła do tej traumy. Ja wiem, że pewnie po tej rozmowie będziesz musiała troszkę dojść do siebie i dlatego się bałam przede wszystkim. I myślę o tych starszych zboru,
do których ty się zgłaszasz z tak straszną, z czymś tak okrutnym i im ani razu przez głowę nie przyszło. Mieli te kilka dni, że może oni nie są kompetentni do tej rozmowy. Może powinni powiedzieć, słuchaj, zatrzymajmy cię tu, nie wiem, jedziemy gdzieś tam. Że to, co im przyszło do głowy, to powiedzieć twojej matce, że ona dostanie rozwód biblijny. Tak, to jest to, o czym będziemy się teraz zajmować. I to, żebyś się nie cięła, bo wtedy nie wejdziesz do raju. To jest... Wiesz, No to jest niepoważne, ja wiem, ale no niestety tak się dzieje w zborach i to nie jest mój jedyny przykład. I ja też znam z mojego zboru, że tam były też 2 takie sytuacje, ale nie to, że coś tam im ojciec robił czy coś, tylko że mąż takie traktował źle. I mnie to serce boli, bo kobiety są traktowane jak ostatnie gówno, a zwłaszcza młode kobiety. Bo mężczyzna to jest wszystko, mężczyzna jest dla organizacji wszystkim, a kobiety to jest tylko taki, nie wiem, nawet nie dodatek, tylko taki, wiesz, jak biżuteria. Możesz ściągnąć, możesz wyrzucić. Mhm. Pięknie. No właśnie. Pięknie to porównałaś. Bo jak mieliśmy taką, wiesz co, taką prezentację na takim spotkaniu byłych świadków, to ja tam porównałam właśnie, że tak mówią, że przecież żona to jest koroną, nie? Że przecież mąż jest głową. I okej, jak będzie jakiś facet ogarnięty, to on będzie tę koronę, nie wiem, tam czyścił te diamenty, trzymał wysoko na górze, ale równie dobrze może ją rzucić w kąt gdzieś tam albo do śmietnika. No i właśnie to tak mi wpadło tak, bo ja lubię nosić kamienie, raczej biżuterię z prawdziwych kamieni tego i ja o to dbam, ale jak ja sobie przypomnę tę historię, to tak naprawdę można wziąć naszyjnik, tak, wziąć kobietę i wyrzucić, albo ją źle potraktować i wrzucić w kąt i po prostu mieć ją jako, nie wiem, zakładnik kuźdy pogrzebowy, nie wiem, do oczyszczenia domu, do zadbania o ciepło w domu, a on jest pan i władca i może usiąść na kanapie, oglądać telewizję. Nawet się nie zajmuje rzeczami świadków, nie czyta Biblii ani nic. Nie robi punktów, tylko nawet żona robi jemu punkt, bo zapomni. Mhm. No to też znam takie przypadki. No wracając, później jak to się zgłosiło, to później ja też zaczęłam, no to głupio brzmi, no wzięłam chrzest, później nie czułam nic dobrego, nie czułam tego Ducha Świętego, co na mnie wpadnie, nie wiem, jak to jest w polskiej literaturze teraz napisane. Nie czułam nic, tylko później przyszły te fajne właśnie te dobre siostry, które mną się opiekowały. Przyszły, pogratulowały mi, dały mi kwiatki, ale tak naprawdę poczułam takie zimno. Takie od wszystkich stron. Okej, weszłaś na nową drogę, jesteś świadkiem, to nasza misja jest skończona. Nie musimy ci żadnej miłości okazywać, nie musimy nic tobie dawać, nic z tobą nie rozmawiać i tak dalej. Już jesteś trybikiem. To takie, no kuźwa, po co ja to wzięłam? Ten chrzest. Znaczy ja później też wiedziałam, że jak odejdę, to nie będę miała z nim kontaktu. No dobrze, ale ludzie. Ja tu jestem, ja nie jestem jak duszek, halo? I ja chcę trochę miłości, ja chcę sobie porozmawiać tak, o normalnych rzeczach, co się dzieją w życiu, a nie tylko o sprawach świeckich, tak? O sprawach duchowych. A napisałaś też, że jednocześnie się trochę izolowałaś od osób niewierzących, więc tak naprawdę tutaj zakończyła się rola świadków, już nie będziemy z tobą mieli kontaktu, a jednocześnie nie masz relacji poza, więc
takim bardzo trudnym momencie życia zostajesz sama w sumie. No, w sumie tak. W sumie trochę jeszcze miałam brata, ale brat nigdy nie został świadkiem. On się bardzo w młodym wieku też odizolował. On nie chodził na... On miał wybór, kuźwa. On miał wybór. On jest synem, on miał wybór, a ja nie. Tak samo moja siostra. On miał wybór, on później się właśnie buntował, nie chodził też na zebrania, nikt mu nic nie powiedział, nie chodził na zbiórki, na głoszenie, nic. Nikt mu nie mówił. No, ale on teraz już ma 22 lata i tak naprawdę nie jest świadkiem. On robi sobie co chce, żyje sobie po swojemu i dobrze. On też powiedział, że to też dla niego jest sekta. On też się potem dowiedział, co ojciec mi robił, to on go chciał mieć w domu. Się nie dziwię. Do niego też bym nie podskoczyła, bo on jest prawie 2 metry duży. No ale wracając Ale to z tego, co rozumiem, to brat jakby jest po twojej stronie, tak? Po tym wszystkim. No też jest po mojej stronie, ale ja nie mam z nim super kontaktu, bo po prostu on się od nas wszystkich odizolował, żyje swoim życiem. Ma też dziewczynę, mieszka gdzie indziej, więc ja go zostawiam z tym. No, nie chcę go naganiać, nie chcę, żeby on też tak przeżywał jak ja. Też jest, wiesz, młody, jak się ma 22 lata, to trochę tak patrzę, bo ja mam 6 lat młodszego brata, no on jest teraz do 30 dochodzi, ale to tak widzę, że jest taki moment w życiu, że po prostu trzeba trochę się odciąć od tej rodziny, się skupić na przyjaciołach, na dziewczynie lub chłopaku i to jest taki etap, że dopiero potem wraca, więc może to też jest tak, że on po prostu jest na takim etapie życia, że teraz się liczą najbardziej znajomi, dziewczyna. Znajoma dziewczynę. On też miał trudno w życiu. Może potem powiem. Dobra. A co wzięłaś ten chrzest? Poczułaś to, co jeśli ty słuchasz naszych rozmów, ci, którzy słuchają, to wiedzą, że to jest wspólny motyw. Chrzest i jest po prostu, teraz jesteś trybikiem w maszynie. Co się z tobą dzieje? No bo dzisiaj rozmawiasz z nami, więc jakby jak doszło do tego, że ty z tego, że zostałaś ochrzczonym świadkiem Jehowy, dzisiaj opowiadasz swoją historię? No, później jak ochrzciłam się, później miałam te 19 lat, miałam nadal tego starego chłopaka, no i tak naprawdę weszłam w ten drugi kierunek jeszcze bardziej, bo no, nie miałam nic do stracenia. Weszłam w ten drugi kierunek, weszłam do świata, tak mogę powiedzieć, no i miałam super przyjaźnie wtedy. Też trochę, no niestety toksycznych ludzi też weszło, ale tak poza tym, no przeżyło się trochę też z tymi ludźmi. Były rozterki, były różne brzydkie też rzeczy, ale tak naprawdę nie chciałam wracać wracać, no po prostu głosić, po prostu już tego nie czułam. Ja już się rozwinęłam trochę bardziej i jako świadek ochrzczony młody zaczęłam właśnie chyba was na początku słuchać, jak wy, pamiętam jeszcze te filmiki z YouTube, jak wy jeździcie autem i opowiadacie różne rzeczy. To były chyba moje pierwsze filmiki z wami i otworzyły mi trochę oczy. Później na telefonie sobie online znalazłam książkę, jak to się nazywa? Kryzys sumienia? Zakazaną książkę. Kryzys sumienia? Tak. Okej. Ściągnęłam sobie online na PDF i zaczęłam czytać. No, były parę rzeczy takich wstrząsających, ale z drugiej strony ja już to wiedziałam większość wcześniej, bo też się dowiedziałam przez moje doświadczenia, przez doświadczenia innych, co te kobiety mi opowiadały z mojego zboru, to mnie to tak, no kuźwa, przecież to nie może każdy kłamać, tak?
Na każdym kroku nie można kłamać. A po drugie to jeszcze były starszy i jeszcze opowiadał o tej pedofilii i o dzieciach i o wszystkim, że mężczyźni sobie za dużo pozwalają. No to tak... No i potem jeszcze później wasze nowe filmiki weszły i chyba też wy omawialiście tą książkę, czy jeszcze inną i później weszłam na inne kanały takie świadkowskie. No i sorry, każdy opowiada to samo. No to jak to jest, że te wszystkie osoby muszą kłamać? A jak... Może nie wszystko jest to dokładnie słowo w słowo powiedziane, ale większość to wszystko się układa w jedną całość. A jak ty to czułaś? No bo przeglądasz te różne kanały, czytasz i widzisz jakby takie różne hasła. A jak ty to czułaś w sobie? Czy czułaś, że to z tobą tak, że też to dostrzegasz w organizacji? Tak, czułam, że to jest sekta, że chciałam później... chciałam się skonfrontować ze starszymi z tym, ale wiedziałam, że zostanę wykluczona. Ale z drugiej strony później się to tak czy siak stało. Pod koniec 2019 roku na zimę. Na początku chciałam napisać list krótki na temat, że już nie chcę być świadkiem, bo się źle z tym czuję, nie chodzę na zebrania, na zbiórki, mi nic nie pomaga i coś takiego chciałam napisać, ale moja matka powiedziała, że mam iść do starszych i mam po prostu powiedzieć. Okej. Tak zastanawiam się, bo wiesz, pewnie wtedy już byłaś pełnoletnia, prawda? 20 lat miałam, I zobacz, jak to jest w ogóle. To jest niesamowite, bo wczoraj nagrywaliśmy rozmowę, w którym 30-letni chłop spotkał się ze swoją koleżanką, był akurat w domu rodziców i zamknęli się w jego dawnym pokoju po prostu pogadać przy kawie. No i ojciec, świadek, wiesz, co chwila wchodził i te drzwi otwierał. Oni sobie gadali po prostu, zamknęli się, bo o prywatnych sprawach gadali. I mam na myśli to, jaka ta kontrola jest, że ty masz 20 lat i matka ci mówi, ty masz zrobić tak i tak. I ty pewnie poszłaś, nie? Czy nie? Tak, poszłam, ale co najgorsze, było w tym czasie byli starsi z innego zboru przyszli do naszego zboru. No i ten starszy widać, że ma pozycję. Było widać od niego, było czuć tą aurę. I nie było ich 3, tylko 4 starych. 4? Ojejku. 3 z mojego zboru i 1 ten właśnie z obcego. Ale to jest najgorsze, że oni cię tak naciskają, żebyś powiedziała prawdę. Żebyś powiedziała, czy sypiałaś ze swoim chłopakiem, czy uprawiałaś seks. Jak to uprawiałaś. Żeby tak twojego ojca wypytywali. Ja tak właśnie w głowie pomyślałam, kuźwa. Czy się z nim, powiem brzydko, lizałaś, jak to robiłaś i tak dalej. I ja takie, przepraszam bardzo, ja jeszcze nie uprawiałam z nim seksu, bo nie chcę. Nie chcieli uwierzyć? Nie chcieli uwierzyć. Ja im powiedziałam, że nie. Ja się tylko nim trzymam za rączkę, chodzę sobie po mieście i w policzek albo w usta i tyle. I nic innego. Nawet moja matka nie chciała mi wierzyć, bo znikałam na wieczór. A ja powiedziałam, znikałam na wieczór, bo chciałam się odciąć od was. Tak, bo może jestem po takiej traumie, po tym, co mi zrobił ojciec, że nie jestem gotowa do współżycia. Ale... Oni mi nie wierzyli. Ja tak właśnie powiedziałam. Nie wierzyli mi. Potem coś tam, te głupie wersety z Biblii mi przeczytali. Potem ja się tam rozpłakałam. Ja już krzyczałam, że ja tego nie robiłam. Ja tylko się zgłaszam, bo nie chcę być świadkiem i tyle. A mojej historii, co ja robię i z kim robię, to nie musicie wiedzieć, bo tak naprawdę nigdzie nic nie pisze. W Biblii, najważniejsze jest Biblia, tak? Nigdzie tam nie pisze, że oni muszą takie pytania zadawać. I jak ty ostatnio miałaś ten jeden wywiad, że chyba z kobietą,
Mówiłaś, że oni mają jakieś fetysze seksualne i dlatego ci się tak pytają młode osoby, czy coś robi jej tak, czy tak. I ja sobie właśnie też tak wczoraj i dzisiaj pomyślałam, że no muszą mieć, kuźwa, nie wykorzystywują, znaczy, brzydko to wykorzystywują swoje żony, no to muszą się nasłuchać takich historyjek, żeby im było dobrze, powiem brzydko, żeby im ulżyć takimi historiami. Później, jak to było naprawdę długo, to trwało chyba z 3 godziny, później siedziałam na schodach i czekałam na werdykt. No i ogłosili mnie potem na następną niedzielę, że już nie jestem świadkiem, ale nie byłam na tym ogłoszeniu, że już nie jestem świadkiem. Nie pojechałam. I później ani razu już nie byłam na zebraniu. Ani razu się nie kontaktowałam z siostrami i tak dalej. Chociaż te 2 do mnie napisały i zadzwoniły, że będą na mnie czekać. 7 lat minęło, prawie 8. Nie wrócę. Wiesz co, ja sobie zrobię notatkę, bo to, co powiedziałaś o tym właśnie, że tam oni mają jakąś, nie wiem, przyjemność ze słuchania tych historii, zwłaszcza przepytywania młodych kobiet. Ja bym to chciała sobie zbadać, bo teraz studiuję, więc sobie zrobię notatkę, żeby poszukać tego, czy pod względem naszej seksualności te takie kontrolujące grupy, które dają jednocześnie tym mężczyznom władzę i takie poczucie, że tutaj rządzą, czy im to jakoś nie wiem, być może tutaj jest to, co powiem, jest bez sensu, ja to sprawdzę i się okaże, że po prostu nie ma sensu, a może się okaże, że to jest tak, że to jest taki proces, także ja sobie to zapiszę. Popatrzyłam sobie na te inne religie i tak dalej, to nawet w tych innych to tak, nie przysłuchują tak kobiet, ale jeżeli jak się pytają inne osoby, te takie guru, w tych na przykład, nie wiem, w buddyzmie czy coś, to oni mają z tego przyjemność. Przepraszam bardzo. Ja tak... Nie mają z tego przyjemność. Tu widać w oczach, tu widać w mimice. Oni, jak mnie przysłuchiwali, to nie mieli takie oczy jak 5 złotych. To takie... Coś może być na rzeczy, i to czytałam u takiego psychologa, który robił taki eksperyment z więźniami, ale on tam też się nie wiem, czy pamiętasz, z rocznika było w Afryce takie walka między plemionami Hutu i Tutsi. Tam właściwie tam było ludobójstwo jednego z plemion przez drugie. Jednego było z plemion. I tam bardzo często notorycznie dochodziło do gwałtów i te gwałty nie były jako jakby, nie wiem, dla przyjemności, tylko one były wyrazem władzy. I co ciekawe, jedna z osób, które to jakby zaplanowała, żeby ci mężczyźni, bo to mężczyźni na tych kobietach z tego drugiego plemiona to robili, to była kobieta. Ale ona, wiesz, miała takie jakieś, nie wiem, właśnie poczucie takiej nienawiści do tych tamtych kobiet, że chciała ich tak upodlić. Także to jest temat, który bym chciała zbadać na pewno, więc dziękuję za inspirację, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Ale powiem jeszcze co innego, na przykład jak ty byś, albo ja na przykład, albo jakaś inna kobieta, czy mężczyzna bardziej się takimi rzeczami jara, takiej dwuznacznej muzyki, czy jakichś odgłosów i tak dalej. Bo mężczyźni częściej oglądają portale, tak? Statystycznie tak. Samym głosem się podniecają. A kobieta to musi, wiesz, trochę więcej. A facet to wystarczy, że usłyszy coś. Takiego dwuznacznego albo po prostu seksualnego. I mu to wystarczy. Ja to też, ja się też zainteresowałam takimi tematami. To później na YouTubie, nie na live'ie, tylko właśnie na castingach byli mężczyźni i tam właśnie kobiety eksperymentowały takie rzeczy. No i tam wszyscy mężczyźni powiedzieli, że to ich podnieca. Trochę zbiegam z tematu, ale to tak jest, Zanim Aleksandra przejdziemy, bo ty w końcu cię łaskawie chyba
jakby pozwolili ci odejść i chciałabym przejść do tego trochę happy endu, bo jednak w tym twoim mailu tam mam wrażenie, że wiele rzeczy sobie... Chcę coś między powiedzieć, co się stało? Tak. No właśnie chciałam powiedzieć o tym chłopaku w niemieckim zborze, w którym się tak naprawdę na początku zakochałam. On był 3 lata starszy. Tak. Zaprzyjaźniliśmy się strasznie. I ja studiowałam właśnie z tą jedną siostrą niemiecką. Ona była Polką, ale ona już od urodzenia mieszkała w Niemczech i ona była w niemieckim zborze, bo nie rozmawiała po polsku, nie potrafiła, ale studiowała ze mną po niemiecku właśnie. I do niej właśnie często przyjeżdżałam, studiowałam z nią i tam też był często ten chłopak, ale on studiował z jej mężem, bo on był starszym. No i tak właśnie też te więzi tak połączyły, ale nie właśnie na taki temat, w tym sensie, żebyśmy byli parą czy cokolwiek, tylko po prostu przyjaciele. No i się tak połączyliśmy, było wszystko spoko. Jak jeździliśmy na grilla czy coś, to też właśnie zawsze razem. I później moja siostra, ja miałam 15-16 lat i ona powiedziała, nie wchodź z nim w takie relacje, bo potem musisz, jak chcesz coś innego, no to musisz iść z nim do ślubu. Ja mam dopiero tyle i tyle lat, ja nie myślę o tym, ja chcę po prostu przyjaciela mieć. I on później też tak, co ta baba opowiada? Po niemiecku tak. No i właśnie później jak się wyszłam z tej organizacji tego, później miałam jeszcze trochę ten swój stary związek. Zaszłam w ciąży z tym chłopakiem moim, ale z nim zerwałam, wyrzuciłam go z domu. Mieszkałam już sama z nim. No i później okazało się, że ten chłopak mieszka koło mnie. Że on był świadek nawet. Później jak z nim rozmawiałam, to co on też przeżył, to też mnie strasznie przestraszyło. To on przeżył z rodzicami, bo on ma jeszcze 3 siostry. Jego mama potem popełniła też samobójstwo. On się wychowywał z dziadkami. Oni byli świadkami. Ojciec nigdy nie chciał, żeby on był świadkiem, dlatego on go często nawet ranił w rękę, po prostu mocniej przychwycił, żeby on nie chodził na zebrania. Na niego się krzyczał, żeby on nie chodził na zebrania, bo to jest sekta. Później się ten kontakt odnowił. On naprawdę 3 czy 4 bloki ode mnie mieszkał dalej, a ja o tym nic nie wiedziałam, później tylko się dowiedziałam. No to się parę razy tam spotkaliśmy. Naprawdę chłopak przeżył też dużo. Ja mu opowiedziałam swoją historię. Może nie z detalami, tylko też mu opowiedziałam takie rzeczy. To on też przeżył to trochę. On też się zmienił pod względem wyglądu oczywiście, ale też moralnie. Trochę upadł. Ja mu też strasznie współczułam chłopakowi, bo dobry chłopak, a trafił na takie coś. My później się zaprzyjaźniliśmy, do tej pory mamy kontakt. Nie powiem, w tamtym czasie też doszło do innych rzeczy. Ale koniec końców nie byliśmy razem, bo po prostu nie pasowaliśmy do siebie. Tak z charakterem. On też nie chciał, bo on też nie wiedział dokładnie, z jaką dziewczyną chce być razem i tak dalej. No to ja tam nie mieliśmy takich sytuacji. No później miałam ile to? 22 lata ja miałam. Wyjechałam z tego miasta do innego.
Bo w międzyczasie poznałam właśnie mojego chłopaka teraz, co z nim jestem, też 5-6 lat. I no, to tak się potoczyło bardzo szybko, w sumie. Właśnie ten happy end. Znaczy, ja jeszcze chciałam o jedno zapytać, No, bo wspomniałaś, że miałaś tę rozprawę no. i trochę chciałam Ojej. zapytać, czy... Bo wspomniałaś, że tam sędzia się popłakała, czyli zakładam, że jakby ta rozprawa po twojej myśli poszła, znaczy w sensie, że nie wiem, czy to była rozprawa cywilna, czy inna, jak to tam w prawie niemieckim wygląda. Bardziej mi chodzi o to, czy były jakieś konsekwencje później dla twojego ojca w zborze. Jak to zacząć? Na początku, później no musiałam chodzić do terapeuty, depresja i tak dalej mnie dopadła. Znaczy nie jest tak silna jak teraz, ale no miałam nadal jakieś tam myśli i tak dalej, no to chodziłam do terapeuty, do takiej terapeuty, co omawia twoją traumę z dzieciństwa, jak to przyboleć. Mhm. I ona chyba jeszcze ma nawet Instagrama, ta kobieta. Mhm. Wracając, musiałam najpierw się uspokoić, musiałam sobie wszystko przemyśleć, musiałam z terapeutką pogadać, jak to zrobić, jak to najlepiej zrobić, żeby to było dobre i efektowne. Mhm. No, powiedziałam, że no, mam rodzinę w Polsce, ale bardzo długo nie miałam z nim kontaktu. No to ona powiedziała, że trzeba no, spróbować zadzwonić do moich ciotek, do sióstr mojej mamy, bo od ojca strony już nikogo nie ma. Mhm. On jest sam. No to zadzwoniłam do mojej pierwszej ciotki, którą uważałam za taką najbardziej najbardziej rozsądniejszą kobietę. Mhm. No to ja jej wszystko powiedziałam. Od początku wszystko, całą historię. No to oczywiście też powiedziała, że czemu ja jej tego, jak byłam w Polsce, nie powiedziałam. Się rozpłakała. Powiedziała, że no powiem brzydko, że ten w piekle powinien się smażyć, że co to jest, ona ma z nimi jeszcze inną 2 dzieci. No to moja ciotka powiedziała, że Aleksandra, idź do domu, idź na policję i to wszystko powiedz. Ja powiedziałam, no dobrze, powiem, pójdę. No ale też się musiałam zebrać na to wszystko. Jak byłam na policji, to też pani policjantka takie strony wypisała wszystko dokładnie. Też się kobieta popłakała i ja normalnie się trzęsłam cały czas. Musiałam mieć cały czas wodę, cały czas musiałam się drapać czy cokolwiek. Później przyszła inna pani. Jak ona się nazywała? Ona była specjalistką taką od takich rzeczy. I ona musiała wypytywać wprost jak, gdzie, kiedy, ile on mi to robił. Mhm. Dobrze, że wtedy mój chłopak był z tyłu na korytarzu. No, ale później już poszło z górki, mogę tak powiedzieć, bo ja później zadzwoniłam do mojej mamy, powiedziałam, że albo ty się odetniesz od ojca, albo już nigdy mnie nie zobaczysz i mojego syna. Nigdy nie zobaczysz, nigdy się ze mną nie spotkasz. Jej reakcja mnie przeraziła jeszcze bardziej. To był brak reakcji. Taka kamienna twarz. Ona powiedziała, no jak to przecież już mu opowiadałaś z tatą, już się chyba pogodziłaś. A ja takie, no nie, ja się z tym nie pogodziłam. Ja jak go widzę, to mnie aż na wymioty bierze, no sorry. I ja się często właśnie, znaczy nie buntowałam, tylko musiałam się przemóc, żeby, nie wiem, tam do niej pojechać, żeby ją zobaczyć, pogadać i tyle. A on najczęściej tam siedział w tym i po prostu sobie siedział, rozmawiał i tyle, co nie? Ale tak czy siak, no to mnie tu tak brało na wymioty po prostu. Ja jej to powiedziałam, że ja chodzę do psychologa.
biorę tabletki, jeździłam do szpitala, to mam ci nadal wymieniać, a ty nic z tym nie robiłaś, wchodziłaś do pokoju, widziałaś, co on robi, nie reagowałaś, jak ja mam to uporządkować? Ja powiedziałem, ja za to wszystko płacę najbardziej, ty nic, ty się wycofałaś totalnie, tata też. On nic z tego nie został pokarany, tak? Tylko był krótko wykluczony i później po 2-3 latach znowu został przyjęty jako świadek. Mhm. Czyli potem, wtedy jak ty to zgłosiłaś drugi raz starszym, już jak byłaś starsza, to go wykluczyli, tak? Ale Później oczywiście nie padło, że nie wiem, Jan Kowalski jest wykluczony za to i za to, tylko po prostu ludzie raczej nie wiedzieli, o co chodzi. Nie. I ja zwracam na to uwagę, dlatego że gdybym, wiesz, mówi się często o znieczulicy w społeczeństwie, że nie wiem, że za ścianą są krzyki i nikt nie dzwoni na policję, a generalnie lepiej zadzwonić, niech ta policja sprawdzi, czy tam może po prostu sobie lubią krzyczeć, czy na przykład nie ma przemocy domowej, no nie? Więc zawsze lepiej sprawdzić. A w takiej sytuacji, gdy są krzywdzone dzieci, to ja bym wolała wiedzieć, że na przykład mój sąsiad to za jakiś czas mógłby się zainteresować moją córką, na przykład, nie? Albo, nie wiem, że ze zboru ten wujek, co teraz wrócił, to on jest taki. To ja bym wolała to wiedzieć przede wszystkim. No tak, ale u świadków to jest norma. Zawsze, jak ja pamiętam i jak ogłaszali ojca, to, bo ja przy tym byłam, to nie powiedzieli powodu. Tylko oczywiście on wracał zawsze jak owieczka na te zebrania, pokorny i tak dalej. Płakał oczywiście, wszystko. Pokorny wracał, tego oni to zauważali i zawsze się później go po jakimś czasie pytali, czy studiuje Biblię. I on zawsze mówił, że tak, oczywiście. To go oczywiście po 2 albo do 3 latach przywrócili znowu. Ale nigdy się go, nie wiem, nie pamiętam, czy jak on miał tą właśnie, że jak go wykluczali wtedy, to się go pytali o to wszystko. Nie mam bladego pojęcia, bo nigdy mi o tym nie mówił i mojej mamie też nigdy nie powiedział. Ale wiem, jak wracali do niego i tego się pytali, czy studiuje Biblię i tak dalej. A to tak, a to się nawrócisz, a to się nawracasz. Ja takie, nie, taki człowiek pozostanie do końca życia, jeżeli tego się nie zgłosi gdzieś i nie pójdzie do więzienia najlepiej i nie pójdzie do psychiatryka, do psychiatry i tego nie będzie przerabiał. Taki człowiek się nie zmieni z takimi zachowaniami. No i właśnie później, wracając później jak miałam wtedy 22 lata, jak miałam 21, to się urodził mój syn na koniec roku. I to trochę moim zdaniem jest zły czas to był zły dzień na narodziny mojego dziecka, bo się urodził w ten sam dzień, co mój ojciec. Mm-hmm. To trochę tak, on nie jest niczemu winien, ale to takie egal. Nie myślałam o tym później. Później się wyprowadziłam z tego miasta bardzo szybko. Wprowadziłam się do mojego chłopa. No i tak właśnie żyjemy razem od tamtego czasu. Później właśnie opowiedziałam mu to, no to on, powiem szczerze, że chciał też do niego pojechać i go po prostu na miejscu zabić, mogę tak powiedzieć. Ale w międzyczasie właśnie dzwoniłam do ciotki, ciocia powiedziała, że mi pomoże, że weźmie jakiegoś dobrego adwokata. Zadzwoniła do innych, do całej rodziny, opowiedziała jej to, opowiedzieli, potem dzwoniliśmy razem do kupy na WhatsApp, na kamerki, no i potem omawialiśmy strategię. No to jedna ciotka, co ma lepsze kontakty, to wzięła takiego bardzo dobrego adwokata dla mnie. No i z tym adwokatem wzięliśmy papiery, wyrzuciliśmy tutaj, policja dalej przyniosła to do tego miasta, co moi rodzice mieszkają, tam, na policję. Policja wrzuciła to jeszcze do innego miasta, bo to
dwa różne kierunki poszły. No i oni wrzucili to tu znowu do mnie z powrotem, z potwierdzeniem. No i później poszło to do sądu. W sądzie, czyli to nawet się nawet nie spotkałam z moimi rodzicami, bo to w osobnych gabinetach było. Ja na ojca nawet nie patrzyłam. Moja matka i tak samo ojciec zostali skazani. On poszedł siedzieć. Jeszcze wcześniej, jak powiedziałam to mamie, że z nami kontakt się urywa, to powiedziała, że okej, dobra, to ojciec ode mnie odejdzie. No to byli w separacji. On pojechał do innego mieszkania, ale było widać, że ona ja nie wiem, jak to powiedzieć, że cierpi przez to, ale powinna cierpieć inaczej wcześniej. Inaczej wcześniej powinna cierpieć, że straciła córkę, że straciła syna i że może stracić jeszcze jedną córkę, tak? A moja siostra ma autyzm. I właśnie przez to, że moja siostra też teraz ma 13 lat, będzie miała, to ją też musieli zbadać. Tak, właśnie to teraz mnie tknęło, że nawet pod tym kątem starsi zboru, już nie mówię o innych dziewczynkach w zborze, ale mając świadomość, że jest nieletnia kolejna dziewczynka w rodzinie i mają wywalone na to, żeby ją chronić. No, oni mieli wywalone, ale z szkoły przyszła pani psycholog i pani ginekolog. To najpierw z nią rozmawiali i tak dalej. To z rozmowy nic nie wynikło, ale jak pani ginekolog poszła, to wszystko było w porządku, więc odetchnęłam trochę. No, ale i tak miałam nadal z tyłu głowy, że on coś mógł jej tam, nie wiem, nawet powiedzieć, cokolwiek. Tego chyba nie sprawdzili. No, ale mniejsza, on od matki odszedł. Później była ta sprawa, zostali skazani. Moja mama miała trochę lżej, bo miała moją jeszcze siostrę, to dostała po prostu kuratora i tą jedną opiekunkę, co tam przychodzi i po prostu patrzy na moją siostrę, żeby patrzeć, czy wszystko w porządku, tak psychicznie, jak z tym leży. A on po prostu też to miał. Był w zakładzie psychiatrycznym i potem i tak w międzyczasie jeszcze więzienia. I teraz nie wiem, bo nie mam z nimi kontaktu żadnego, ale jeżeli siedzi nadal, czy siedzi sam w domu, czy coś i do niego przychodzą i tak dalej, to jest najlepsze, co moim zdaniem też może być, bo on umrze sam i nie będzie miał nikogo. A jeszcze inna informacja, że jako świadkowie ten zbór dostał też informację o przemocy seksualnej, moją, dostali list z sądu i że oni po prostu są winni jakieś tam pieniądze i są winni sądowi wytłumaczenia, że oni z tym nic nie zrobili, tylko coś tam powiedzieli i tak dalej, że pozwolili tylko mamie odejść od ojca sądownie, w Biblii i tak dalej, a tak z nim nic nie zrobili i ze mną tak samo, że nigdy nic nie sprawdzili, że żadna policja nie była w domu i tak dalej, nie? Nawet tam w zborze nikt nie sprawdzał. Nie wiem, co z tym listem się stało. Ja później żadnego powiadomienia nie dostałam, ale mi się wydaje, że coś tam musieli oddać, opokupować, musieli coś tam dać sądu. Nie wiem. Nie wiem dokładnie, ale jeżeli by się coś działo, to bym dostała na pewno list. Może później będzie rozprawa, bo to jednak już jest na tle religijnym i to już całkiem inne prawa są. Inaczej to się robi. I mi się wydaje, że jak ja bym musiała iść z nimi do sądu, to mi się wydaje, żeby byli też inne członkowie zboru. Się też tam wypowiadali. Tak jak wtedy było. Albo by tylko ci 3 czy tych 4 starszych by było. Nie wiem dokładnie, ale w innych religiach na przykład widziałam, że tam jest na przykład
ci kapłani są, tak? I parę innych osób, które na przykład to samo doświadczyli albo po prostu są nie jako ofiary, tylko jako ci, którzy mówią, jak to u nich jest, co nie? Jak jest z wykluczeniem, jak to jest z rodziną i tak dalej, i tak dalej. Okej. A jak w tym wszystkim, znaczy wiesz, bo to jest historia, która myślę, że słuchają jej ludzie i płaczą po prostu, ale napisałeś, że teraz ćwiczysz jogę, studiujesz. No. Chciałabym w tym wszystkim skupić się teraz na tobie, na Aleksandrze dzisiaj, bo ja wiem, że wszystko, co doświadczyłaś, to nie jest coś, co po prostu będzie tak i minie, no nie? Ale chciałabym na tych małych przebłyskach, tych takich pozytywów, które są, bo nawet rozmawiając z tobą przed rozmową, to czułam, że ty jesteś taka energiczna, ogarnięta, masz cele. Jak doszłaś do tego etapu, w którym jesteś dzisiaj w tym wszystkim? Mi się wydaje, że taki kluczowy krok był w tym, że właśnie odeszłam od tego rodzinnego miasta. Tutaj się wprowadziłam na wieś z moim chłopem. I też mój chłop, no on jest starszy 8 lat, to trochę mnie nakierował. Pociągnął mnie, trochę mnie wychował, ale w dobrym sensie, nie w złym. Ja też się zmieniłam, bo ja też wiedziałam, że ja mam swoje wady. I to nie było ich mało, tych wad. No, nakierowałam się też sama, też znalazłam super przyjaciół później. Ja chciałam zawsze byłam sportmenką, zawsze uprawiałam dużo sportu, w szkole też wygrywałam różne tam biegi i tak dalej. Ale teraz jak jestem mamą i tego, to mnie to już to nie jara. Poszłam więc bardziej w jogę, w takie bardziej chill out, takie kamienie naturalne i tak dalej, taką bardziej też czakrę i to wszystko. O mnie naprawdę wszystko tak obciążyło na dół, to całe serce mnie po prostu opadło tak w dół, mogę tak powiedzieć. Też się otworzyło. Jestem nadal poraniona. Blizna pozostanie, bo to się nie wchłonie, ale no, można to trochę zapomnieć. No właśnie też ta terapeutka od traum z dzieciństwa mi pomaga. Leków już nie biorę, bo nie są dla mnie wystarczające, można tak powiedzieć. Czyli z leków już nic nie biorę, no. Tylko od czasu do czasu, jak mam takie migreny czy coś, to muszę brać takie mocniejsze leki. Ale na depresję już nic nie biorę, bo nie mam. Studiuję też właśnie, studiuję nie terapeutkę, matko. Na masażystkę się uczę i na fizjoterapeutkę. Super. Bardzo fajny kierunek, bardzo fajny zawód. Można sobie zrobić. Ma się trochę kontaktu z ludźmi, ale to takie bardziej właśnie uspokajające jest. Ja chciałam właśnie takie zawody uspokajające, które też mnie uspokajają. I nie muszę codziennie z 40 ludźmi pracować w firmie. Właśnie masuję ludzi, też im pokazuję, jak mogą się wychillować, jakie, nie wiem, kamienie, co powodują. To jest taki dodatek. To się inaczej już kręgi się nastawia, kości, wszystko. I to trzeba już trochę dłużej być w tym zawodzie. Ale też właśnie chcę to zrobić. Tak to poza tym tutaj teraz żyję w porządku. Chcę jeszcze więcej zrobić, bo po prostu chcę trochę bardziej być niezależna, bo ani razu nie byłam. Chcę właśnie pieniądze odłożyć, żeby pojechać my chcemy pojechać właśnie się wyprowadzić do innego kraju. No i może kiedyś później, bo też takie mam małe marzenie, żeby otworzyć swój taki mały gabinet do masażu, żeby masować ludzi. No i mi się wydaje, że może tak do 5 lat, bo razem z tym wszystkim, ze studiami i tak dalej, to tak by było, że może kiedyś się to tak się wydarzy.
No, żyję teraz spokojnie, z chłopakiem, z dzieckiem. Dziecko mam też strasznie kochane. Dziecko też ma swoje przedszkole, swoich znajomych, przyjaciół. Też jemu nic nie zabraniam robić. Wszystkie święta, wszystkie urodziny obchodzi. Też mu nie zabraniam mu nic. No oprócz tych naprawdę złych rzeczy, no to tak. Ale ja sobie też nie wyobrażam po tylu latach wrócić i zrobić temu małemu taki resonans, że tego teraz już nie robimy od teraz. No tak. Ja sobie tego nie wyobrażam, żeby on weszedł w to całe zło, mogę tak powiedzieć, tą całą sektę. Chociaż wiem, że teraz się zmienili na dobre, niby, bo kobiety mogą nosić spodnie, a mężczyźni brody mogą nosić. Wiesz co, ja bym wolała zmiany, które by bardziej dotyczyły takich procedur w takiej sytuacji, jak ty opowiedziałaś, bo to, co mówiłaś, że chrzest brałaś w 2018 roku. My z moim mężem odchodziliśmy w roku 2016. Znaczy wtedy się jakby przestaliśmy chodzić na zebrania i mniej więcej tam w czasie tych kilku miesięcy mieliśmy wiele rozmów ze starszymi, bo przychodzili i my mówiliśmy, że nie chodzimy na zebrania przez aferę właśnie w Australii i to, że nam nikt nie powie, że na przykład w zborze będzie taka osoba, która krzywdzi dzieci. Na to nam starsi zboru mówili. To są jakieś osobne przypadki, to jest nieprawda. Zawsze jest osobny przypadek, zawsze jest inny zbór, inni ludzie, a co tak naprawdę drugi zbór, co się dzieje. No, więc nie pokazują tego. Więc dokładnie, broda, spodnie to są kosmetyczne zmiany, według mnie jeszcze bardziej pokazujące, jak jest to kontrolująca grupa, bo skoro ktoś ci musi pozwolić na to, żeby mieć brodę albo żeby nosić spodnie, no to jaki wpływ ma na twoje życie? Ja jeszcze pamiętam, jak byłam młoda, jak byłam mama, to nie chciałam spódniczek nosić. Ja teraz nadal mam taki wstręt do sukienek, spódniczek do kolan. Ja przez cały czas chciałam nosić miniówki albo po prostu krótkie shorty. No tam mi nie pozwalano, co nie? Albo to, że no właśnie z tymi kobietami, co mogą teraz spodnie nosić, to u mnie ostatnio tutaj też chodzą, co nie? Tylko, że Niemki. 2 razy do mnie kobiety przychodziły i ja już od razu powiedziałam, że to świadkowie. A ja powiedziałam, co wy świadkowie jesteście? A on mówi, tak, pani usłyszała do nas, tak? Jestem wykluczona, proszę nie przychodzić. On mówi, okej, dobra. Później drugi raz przyszły i też chciały pójść na teren mojego sąsiada, a mój sąsiad to jest satanista. Nawet mamy dużo do gadania. I tak im powiedziałam, to on od razu poszły w cholerę. Za 3 razem to ja się tak wkurzyłam. Ja mam dużego psa, taki trochę wyższy niż kolano. On jest mieszanka wilka z huskym i jest czarny. Ja powiedziałam, ej, demon, chodź tu. Masz koty pod drzwiami, możesz sobie zjeść. On powiedział, co, jaki demon? I zaczął szczekać, ale ja mu kazałam szczekać, jak on ma szczekać. Poszły w cholerę. Już od pół roku nie przychodzą. Się wystraszyły psy, ja się nadal śmieję. Boże, przecież to jest tylko imię, to jest pies, matko kochana. Taka historyjka, bo widać, że one się te osoby boją wykluczonych, a nie wiedząc tak naprawdę, dlaczego zostały te osoby wykluczone. I różnych propagandowych tak naprawdę imion czy nazw się też boją i na te nawet tematy nie rozmawiają, tylko zmieniają temat albo po prostu odchodzą, bo nie mają argumentów. Aleksandra, napisałaś nam na koniec w mailu takie przesłanie. Kobiety, uważajcie na swoich mężów i zwracajcie uwagę na swoje dzieci. Gdybyś mogła, właściwie stoisz teraz w pewien sposób przed kobietami, które tego słuchają, bo wiele kobiet tego wysłucha. Część z nich jest być może w podobnej sytuacji.
w takiej sytuacji, że żyją w zamkniętej grupie i widzą, że ich dzieciom dzieje się krzywda. To może być przemoc domowa na przykład, bo to też się często zdarza, że też znam rodziny, w których była założona niebieska karta. To jest taka procedura w Polsce w przypadku przemocy domowej, ale boją się odejść, bo nie wiem, bo mąż utrzymuje rodzinę, cokolwiek tam w głowie jest, różne są sytuacje. Co ty byś im powiedziała prosto z serca? No, na przykład po prostu kobietom, które już mają dzieci, i mężów, żeby po prostu nie wchodziły w tą religię głębiej z tymi dziećmi i żeby na te dzieci po prostu uważały na każdy gest, jeżeli naprawdę coś się złego dzieje i to czuć, a kobiety mają lepszą intuicję niż mężczyźni często, a zwłaszcza matki, żeby one tego nie ignorowały, żeby zajęły się tym dzieckiem porządnie i nawet jak ta terapeutka usiadła w nim w pokoju sama, nie wiem, dała coś do jedzenia, do picia i spokojnie z dzieckiem porozmawiała. Nawet nie w słowo, te takie słowa, które dziecko nie rozumie, tylko inaczej poprowadzić rozmowę, żeby jak najwięcej wyciągnąć. Jeżeli coś się stanie, to będzie widać w gestach, w oczach, w mimice, we wszystkim. Po drugie, jeżeli jesteś młodą matką i jesteś już w tej sekcie i cię mąż bije, nie wiem, to co mi się też przydarzyło, to mąż ci robi, to odejdź od tego mężczyzny albo na początku zaplanuj sobie krok w krok, co chcesz zrobić, jeżeli jesteś od niego zależna. Nie wiem, zaplanuj najpierw, że znajdziesz pracę, żeby sobie zaoszczędzić pieniążki, żeby, nie wiem, kupić auto, nawet, żeby po prostu odjechać tym autem, gdzieś do innego, do rodziców, jeżeli nie są świadkami, czy do innego kraju wyjechać, jeżeli masz taką możliwość. Po prostu zrobić wszystko to, żebyś ty się czuła lepiej i żeby to dziecko też tego nie przeżywało tak jak ty. Bo ja musiałam wszystko sama do któregoś roku życia, wszystko sama zrobić, przetrawić. Mi nikt nigdy nie pomógł tak naprawdę do tego czasu, jak ja znalazłam mojego chłopaka i później zadzwoniłam do mojej części rodziny, do moich ciotek, żeby mi pomogły, bo nigdy mi nikt nie pomógł w tych sprawach. Byłam ignorowana przez tyle lat. Później też przez ciotki ze zboru, przez starszych zostałam zmielona z błotem. Też można tak powiedzieć, że zostałam źle osądzona za nic, bo chciałam sama odejść, a oni zrobili totalnie inaczej. Brzydko mnie wykorzystywali do tego, żebym po prostu się niby przyznała do tego, czego nie zrobiłam. I ja widzę, że kobiety cierpią w takich sektach, a zwłaszcza u świadków, żeby po prostu odeszły stamtąd, bo nie potrzebują takich rzeczy, nie potrzebują tego strachu, nie potrzebują depresji mieć przez resztę życia. Też dzieci otrzymują przez tą energię, co rodzice dają. To wszystko dziecko łapie szybciej niż dorosły. Dziecko nie kłamie, dziecko nie wymyśla takich rzeczy. Wszystko ono wie i wszystko ci powie prosto w twarz. Więc jeżeli kobiety macie taką możliwość, to po prostu jak najszybciej odejdźcie, czy weźcie rozwód z mężem, odejdźcie z toksycznej rodziny, relacji, od świadków po prostu. Bo to nie jest warte waszych nerwów i waszego czasu. Aleksandra, ja ci bardzo, bardzo dziękuję. Ja mogę sobie tylko próbować wyobrazić, jakim kosztem była dla ciebie ta rozmowa i też mam nadzieję, że twój partner, twój chłopak, twój synek gdzieś tam cię po tym wszystkim, jak zakończymy nagranie, cię wesprą, utulą. I trzymam mocno kciuki za ciebie, bo masz plany, rozwijasz się. Też w ogóle to jest super pomysł na zawód, tak naprawdę praca z ciałem. I to na pewno jest bardzo praktyczne, zwłaszcza dzisiaj pod tym kątem, że po prostu siedzimy dużo przy komputerach, ale też pod innym, żeby to był taki zdrowy dotyk, terapeutyczny też. Także ja trzymam bardzo kciuki za ciebie i jeszcze raz ja ci bardzo, bardzo dziękuję. Pewnie nawet nie dowiesz się, że komuś pomogłaś, bo
może się dowiesz, może to wróci do ciebie i trzymam kciuki, ale jestem pewna, że słucha tego ktoś, kto, ja mam nadzieję, nie jest w takiej sytuacji jak ty, ale może jest, nie wiem, może też mu jest źle. I patrząc na ciebie myśli, ta dziewczyna tyle doświadczyła i tyle przetrwała, że ja jestem w stanie na przykład wyjść z czegoś innego. Także ja mam nadzieję, że jak coś takiego ktoś doświadczy dzięki tej rozmowie, to wróci do ciebie ta informacja, bo to wymagało, nie wiadomo, nie umiem powiedzieć, jak dużej odwagi to wymagało. Jeszcze raz ci bardzo dziękuję. I chyba tym akcentem zakończymy. No, pewnie tak. No, ja też dziękuję za to, że wzięliście mnie i dziękuję, że mogliście ze mną porozmawiać, bo to też było dla mnie bardzo ważne, żeby no właśnie kobiety, bo zwłaszcza kobiety i młode nastolatki, żeby wiedziały, że nie są same i że właśnie takie kobiety jak ja też to przeżyły i jak mają lepszą właśnie możliwość, żeby uciec i żeby było im lepiej w życiu. Dziękuję ci jeszcze raz bardzo. Zostawcie tutaj dużo łapek w górę i słów wsparcia dla Aleksandry. I do następnego odcinka.